Dzisiaj będzie szybko i konkretnie, ponieważ przygotowałem dla Was dwa smartfony, które będę ze sobą porównywał. Będą to telefony od tego samego producenta, dobrze Wam znany z kanału Instalek Xiaomi Mi 8 oraz debiutujący Xiaomi Mi 8 SE. Czy warto dorzucić kilka stówek i zakupić Mi 8, czy nie dopłacać i sięgnąć po Mi 8 SE? Zapraszam na porównanie. Na początek tradycyjnie przyjrzę się smartfonom pod kątem designu, który w tym przypadku jest i nie jest podobny. Mi 8 to telefon o przekątnej 6,21 cala i rozdzielczości 1080 na 2248 pikseli, zaś Mi 8 SE ma 5,88 cala i rozdzielczość 1080 na 2244. Obydwa urządzenia są smukłe, tyle że Mi 8 SE o 0,1 mm smuklejsze. Pod względem wysokości czy też długości, szerokości oraz wagi tutaj większe liczby po stronie Mi 8. Tak samo z wolną przestrzenią pod wyświetlaczem, tej też jest więcej w Mi 8. Dolne krawędzie wyglądają właściwie identycznie, głośniki multimedialne mono i brak wyjść słuchawkowych. Xiaomi w obu modelach umieściło ekran wykonany w technologii Super AMOLED, pokryty szkłem Gorilla Glass 5. generacji i wspierającym HDR10. Na moje oko panele wyglądają identycznie, ale ich właściwości możecie ocenić sami. Jak już pewnie zauważyliście, omawiane modele mają znienawidzony przez wielu notch, czyli wcięcie w górnej części ekranu. Można go oczywiście ukryć, co nie zmienia faktu, że w nakładce od Xiaomi po lewej stronie ekranu nie wyświetlają się ikony powiadomień. No to jest jakieś nieporozumienie. Dzięki ekranowi Super AMOLED możemy skorzystać z zawsze aktywnego ekranu, który pokazuje datę, godzinę i podstawowe powiadomienia. Coś na wzór Always On Display od Samsunga, jednak w uboższej formie. Lepiej w dłoni leży Mi 8 i może to wynikać z faktu, że tylne boczne krawędzie są zakrzywione. Za to Mi 8 SE nadrabia kompletnymi wymiarami, a także tym, że jest to doskonała propozycja dla tych, którzy szukają smartfona poniżej 6 cali. A jak sami wiecie, tych telefonów na rynku jest coraz mniej. Patrząc jeszcze na Mi 8 SE, mam takie nieodparte wrażenie, że kształtem przypomina telefon z portfolio producenta, który zaczyna się na S. I nie jest to Samsung. Obydwa urządzenia posiadają tył wykonany ze szkła, więc zbieranie odcisków palców macie jak w banku. Panele różnią się oczywiście kształtem, ten w Mi 8 jest bardziej zaokrąglony oraz aparatami. Podwójny aparat w Mi 8 składa się z obiektywów 12+12 megapikseli, natomiast w SE mamy skromniejszą konfigurację w postaci 12+5. W jednym i drugim aparaty główne wspiera podwójna dioda doświetlająca. Z przodu po 20 megapikseli o zbliżonych parametrach, jednak Mi 8 ma matrycę z delikatnie mniejszymi pikselami, co może przełożyć się na lepszą jakość zdjęć. Wracając jeszcze do aparatów, a właściwie do aplikacji aparatów, dużo się nie różnią, ale jednak pewne różnice są. Obydwa aparaty wspiera sztuczna inteligencja, którą można wyłączyć. Tryby są te same, ale w menu Mi 8 SE brakuje AI Detection, a po przełączeniu na selfie funkcji Age and Gender i Magic Mirror. Ogólnie są to funkcje, bez których można żyć. To teraz ten moment, w którym przez chwilę nie będziecie musieli mnie słuchać, a posłuchacie muzyki, która będzie doskonałym tłem dla zdjęć wykonanych jednym, jak i drugim urządzeniem. Nie da się ukryć, że Mi 8 SE wypada nieco gorzej, ale ostateczną ocenę możliwości fotograficznych obu urządzeń pozostawiam Wam. Poza fotami pojawi się wideo nagrane przednią i tylną kamerą.
mieliście już okazję, i to nie jedną, żeby zobaczyć, jak wyglądają nagrania z Xiaomi Mi 8, ale biorąc pod uwagę, że to jest kolejny test, kolejne porównanie, to trzeba ten telefon nagrać jeszcze raz, tyle że w tych samych warunkach, w których nagrywamy Xiaomi Mi 8 SE. Tak nagrywa Xiaomi Mi 8 SE. Czy lepiej, czy gorzej? Ocenę pozostawiam Wam. Czytniki linii papilarnych i odblokowywanie twarzą w Mi 8 i Mi 8 SE są. Jak działają? Proszę bardzo. Czy różnica w cenie znacząco wpływa na różnicę w samej specyfikacji dotyczącej pamięci i procesora? Zanim praktyka, to w liczbach to wygląda następująco. Mi 8 SE możecie kupić w wariancie z 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Standardowa 8 oferuje 6 GB RAMu i pamięci od 64 do 256 GB. Tak czy inaczej pamięci jednego i drugiego nie rozszerzycie, także na tackach są miejsca na dwie karty nano SIM. O ile najmocniejszy Snapdragon został zastosowany w Mi 8, o tyle w Mi 8 SE znajdziemy zupełnie nowy układ 710. Powiem szczerze, że podczas codziennego użytkowania nie zauważyłem, aby Mi 8 SE ze słabszym procesorem oferowało gorszą wydajność. A co do samych aplikacji i szybkości ich otwierania, sprawdźmy. O braku jacków już mówiłem, więc albo sięgniecie po przejściówki, albo słuchacie bezprzewodowo. Ale teraz słów kilka na temat ładowania oraz czasu pracy na jednym ładowaniu. Kiedy naładowałem telefony do 100%, byłem w stanie z nich korzystać spokojnie przez cały dzień. Jak odbywa się ładowanie? Poprzez złącze USB typu C oraz technologię szybkiego ładowania. Tyle, że w przypadku Mi 8 jest to Quick Charge 4.0, a w przypadku SE 3.0. Dla tych, których interesują liczby, czyli pojemności jednej i drugiej baterii, w SE to jest 3120, a w Mi 8 3400. Smartfony działają pod kontrolą Androida 8.1 Oreo z nakładkami MIUI. W testowanym egzemplarzu Mi 8 ma chiński ROM z językiem angielskim, ale pamiętajcie, że urządzenie dostępne jest też z oprogramowaniem w wersji Global. Z kolei SE w moim przypadku napędza MIUI EU w wersji 10. Różnica w wyglądzie interfejsów wynika z zastosowanego różnego oprogramowania, ale funkcje samego systemu są w zasadzie takie same. Różnice znajdziemy za to, gdy będziemy chcieli skorzystać z płatności zbliżeniowych. Tańsza 8 nie posiada modułu NFC, ale na pokładzie znajdziecie za to port podczerwieni, który w połączeniu z aplikacją Mi Pilot może posłużyć do sterowania urządzeniami audio i wideo w domu. Warto wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie. Mi 8 SE nie występuje na razie w wersji na rynki globalne, więc w specyfikacji nie znajdziemy wzmianki o wsparciu dla pasma LTE B20. Za chwilę usłyszycie, jak grają oba smartfony, choć od razu chciałem podkreślić, że żaden z nich nie oferuje głośników stereo, choć droższa 8 brzmi zdecydowanie lepiej, a SE gra po prostu przeciętnie. Jeżeli oglądaliście naszą recenzję Xiaomi Mi 8, to znacie moje zdanie na temat tego smartfona. To solidny i sensownie wyceniony flagowiec z kilkoma brakami, ale brakami, z którymi uważam, że spokojnie można żyć. Jak na jego tle wypada uboższa wersja SE?
Nie ma się czego wstydzić, to udany, a także solidnie wykonany telefon z doskonałym wyświetlaczem, niezłą baterią i dobrym aparatem. W codziennym użytkowaniu oba urządzenia nie zawodzą, a Mi 8 SE ustępuje wyłącznie brakiem NFC oraz nieco gorszym aparatem, ale tę różnicę zobaczycie przy gorszym świetle. Zatem, który telefon wybrać? Na to pytanie odpowiedź pozostawiam Wam. Myślę, że to wszystko zależy od preferencji, a także tego, jakiego urządzenia potrzebujecie. Xiaomi Mi 8 w wersji Lite to rozsądna propozycja dla tych wszystkich, którzy szukają wydajnego smartfona zamkniętego w poręcznej obudowie. Co do samej 8, tej bazowej, to doskonała alternatywa dla dużo droższych flagowców. Rami Khalifa to już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Gorąco Was zachęcam do subskrybowania kanału Instalek na YouTubie, a także do lajkowania, jeśli to porównanie Wam się spodobało. Tymczasem życzę udanego tygodnia. Cześć!